Dzień dobry panie i panowie, witam wszystkich bardzo. A co tak się dziwnie jakoś ułożyło? Co tam? Niżej troszeczkę da się? Da się teraz niżej? O, szybciutko. Nie da się niżej. Dawaj, 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 dawaj. No i teraz będzie widać podłogę. Kurczę, patrzcie, a tak było przygotowane wszystko. Ale się zawsze popsuje. Niech tak będzie. Dawaj, dawaj, jeszcze raz, bo tutaj Tom Hanks działa dzisiaj normalnie, panie i panowie. On bluzga strasznie, a trudno jeszcze widać trochę obrazu. A, życie, no niech będzie. Dzień dobry wieczór, panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny, niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj pomówimy sobie o tym, co tam ciekawego w świecie Piratów z Karaibów, w świecie Whoopi Goldberg, jak najbardziej w świecie komiksów, bo o tym też będzie. Krótko mówiąc, co tam w Hollywoodzie. Pogadamy sobie. Tematów, panie i panowie, dzisiaj nie zabraknie. Jak już mówiłem, będzie o nowych Piratach z Karaibów, bez Johnny'ego Deppa pewnie. O tym, że zakonnica przy wybraniu 3 zanotowała pościsk, no wiadomo, Maggie Smith od nas odeszła. Jack Black w nowej komedii od braci Farrelly. Tak, chcą ci od głupiego i głupszego, sposobu na blondynkę i tak dalej, więc będzie się działo. Będzie troszkę o komiksach, bo okazuje się, że nowy Kapitan Ameryka ma dokrętki, a premiera za 3 miesiące. Będzie oczywiście o tym, czy Elizabeth Olsen, czyli Wanda Maximoff albo Scarlet Witch, jak to woli, czy powróci, czy dostaniemy film z Gambitem w końcu w roli głównej, panie i panowie. Niestety będzie również cykl PESEL-u nie oszukasz, ponieważ odeszli od nas zarówno Quincy Jones, także Tony Todd, dwie ikony. Będzie o nowościach listopadowych na Sky Showtime, panie i panowie. Będzie duży cykl o horrorach dzisiaj, bo pomówimy sobie o trzecim filmie z cyklu Sierota. Tak, jak najbardziej. Będzie o tym, że stworzą nową muchę. Tak naprawdę ja mogłem ten film dać do cyklu Po jaką cholerę, ale już tak zostało. Mój ulubieniec, czyli Ridley Scott, stwierdził, że widziałem ostatni odcinek Skrucha i nie przechodzę, nigdy nie przejdę na emeryturę, więc sobie o tym pomówimy. Jak najbardziej będzie również o Tomie Hanksie, panie i panowie, który troszeczkę pobluzgał. Ten tytuł, który dzisiaj widzicie, to jest cytat z Toma Hanksa. Powiem ci coś o tych, którzy piszą o filmach, czyli będzie między innymi o mnie, także będzie super. Dla wielkich fanów gier będzie o drugim sezonie Fallouta, panie i panowie. Będzie o tym, że Mass Effect powstanie jako serial, a także słów kilka na temat Gwiezdnych Wojen, bo wiadomo, że Andor drugi sezon będzie, a także nowa trylogia Gwiezdnych Wojen. No to rzeczywiście się dzieje, będzie po prostu super. Hej Marcinie, panie i panowie, jak mija dzionek, intrygujący tytuł. No to jest cytat z Toma Hanksa, więc od mnie jak najbardziej wpadłem na chwilę powiedzieć dobry wieczór, bo zaraz odpalam Powrót do przyszłości. A proszę cię bardzo, proszę cię bardzo. U mnie spoko, oglądałem dzisiaj Tajemnicę Syriusza, dobry seans. Pewnie, że tak. Cześć Adalet, witam cię bardzo nokturno, więc jest bardzo, bardzo ciekawe. Słuchajcie panie i panowie, na początek oczywiście garść informacji, które czasami sobie lubię wam powiedzieć. Więc po pierwsze, panie i panowie, kultowe horrory. Zakończyliśmy w tym momencie omawianie twórczości Dario Argento, panie i panowie. No i dobrze wiecie, że jestem o jeden cykl do przodu, czyli kolejny będzie Hostel. Już są obejrzane filmy i pewnie to naprawdę wczoraj nagrywałem od rana, od 10 rano, ale do tej pory jeszcze nie nagrałem żadnego odcinka, jakoś tak ostatnio nie ma mocy. W każdym razie, panie i panowie, czekam na was, ponieważ jest post dedykowany, nieważne to naprawdę na której platformie oglądacie, wszędzie wrzuciłem ten sam post, mniej więcej to samo zdjęcie, ale nie takie, daj mi duży ekran, proszę bardzo, to duże, o super, tak. Jest taki post, gdzie jest napisane dzisiaj kończę omawiać Dario Argento i tak dalej. W tym momencie wrzucę wam na czacie, panie i panowie, możecie zgłaszać swoje propozycje. A jeszcze na Instagramie wrzucę jak najbardziej, bo oczywiście tutaj jeszcze nie wrzuciłem. Na propozycje wasze czekam do środy. Wtedy te, które będą miały najwięcej tytuły, które będą się powtarzały najczęściej, te, które dostaną najwięcej łapek w górę i tak dalej, będą oczywiście brane pod uwagę. Tylko i wyłącznie 5 postów, bo YouTube na tyle pozwala, ażeby zrobić ankietę z 5 tytułów. Co dzisiaj mamy już w tym momencie? Już wam mówię, co wrzuciliście. Dzieci kukurydzy, cmentarz dla zwierzaków, Ring, nie poddam się, Fantazm, cmentarz dla zwierzaków, więc już jest 2 razy. A co tam zaszaleje? The Crimson Ghost z 46 roku, panie i panowie. Seria Pirania, a także jest Uśpiony obóz, więc to na razie w tym momencie jest. Także jeżeli już wasz tytuł jest, wystarczy na przykład, że dacie mu łapkę w górę i to będzie w porządku, ale jeżeli chcecie mimo wszystko, żeby było, to możecie wrzucić jak najbardziej komentarz, bo akurat komentarze też dobrze robią. Więc panie i panowie, macie czas do środy do północy. Krótko mówiąc, wtedy napiszę, że koniec i zbiorę to z tych wszystkich platform, gdzie to było publikowane i wtedy już będzie głosowanie znowuż przez tydzień. Także można spokojnie to wykonać, zrobić. Sekundkę, muszę przypukać gardziołko.
Druga sprawa to, nie wiem, czy panie i panowie pamiętacie, muszę sprawdzić, gdzie to w ogóle, gdzie to jest, bo oczywiście gdzieś to tutaj, powinno być. Gdzie to jest? No, ale oczywiście nie ma, więc skoro nie ma, no to ja to muszę stworzyć teraz, a żeby było. Dajcie mi sekundkę. Mm. Już i o to chodzi, panie i panowie, bo październik jest miesiącem udostępniania i przez cały październik prosiłem was, ażebyście udostępniali moje materiały na swoich mediach społecznościowych, gdzie nie ma znaczenia, naprawdę nie ma znaczenia i dajcie mi znać. Teraz napiszcie mi na czacie, czy są tutaj osoby, które udostępniały moje materiały, recenzje, shorty, odcinki na żywo, nie ma znaczenia, na swoich mediach społecznościowych. Napiszcie ja na przykład, że ja, że udostępniałem, albo wystarczy ja po prostu. I wśród tych osób, panie i panowie, które to no, uczyniły, będziemy zaraz losować. Będziemy losować tę szczęśliwą osobę, która będzie miała możliwość wystąpić w odcinku charytatywnym. Oczywiście w tym roku odcinek charytatywny po raz wtóry jest w formie quizu filmowego i no właściwie nie tylko filmowego, kulturowego, bo pewnie i będą też i gry wideo i może się pojawią jakieś komiksy i tak dalej, takiego rodzaju inne rzeczy. No i będzie miała możliwość zmierzyć się. A przypomnę, że w tym momencie już wiadomo, że pojawią się w odcinku charytatywnym. Będzie Potwornicka. Pewnie znacie ją właśnie z Twittera na przykład, albo chociażby z konglomeratu podcastowego. Będzie Rafał z Galerii Horroru, będzie Marcin z kanału Halfish, będzie również Lincoln z kanału, no właściwie z wielu kanałów, bo Lincoln to się wszędzie niemalże, panie i panowie, pojawia. Więc zaraz będziemy losowali osobę, która takowe udostępnienia poczyniła. Więc dajcie mi znać, sekundkę, muszę odwrócić telefon, bo się Messenger odzywa. I niech sobie przypomnę, ale mi się wydaje, że chyba 5 grudnia, panie i panowie, robimy odcinek na żywo, nie 5, 8 albo 15, nie pamiętam. Muszę sprawdzić oczywiście w moje notatki, moje wycinki, nawet szybko tak mogę zobaczyć. Pewnie, że mogę zobaczyć, bo to oczywiście wiadomo, że gdzieś tutaj tych ludzi powinienem mieć zaznaczonych i jest Lincoln na przykład. Proszę bardzo. Lincoln. Gdzie jest Lincoln? No, Lincoln, że się rozgadał, stary, tutaj chcę wrzucić, no ale wiadomo, że Lincoln to się zawsze się rozgaduje, może galernik będzie szybciej ogarnięty. Więc zobaczymy. Patrzę, 15, panie i panowie, 15 grudnia, więc możecie sobie zapisać 15 grudnia, że 15 grudnia będziemy śmigali. No ale widzę, że tak, no widzę, że nie ma osób, które udostępniały, więc panie i panowie, bardzo mi przykro, ale nie będzie losowania. Nie będzie losowania? Nie ma, nie będzie niczego. Kononowicz po prostu, nie będzie niczego. Więc zacznijmy, panie i panowie, od filmów, które nabyłem drogą kupna, jak mawia siostra Anastazja. Wiadomo, że tak też można. Co prawda niewiele, bo niestety byłem bardzo niemile zaskoczony, że nie byłem chyba od września, a okazało się, że we wszystkich sklepach charytatywnych nie było nic ciekawego. No więc się stało, jak się stało, ale nabyłem drogą kupna. Wersja 3D, a to akurat lubimy, ponieważ Wiktor jest wielkim fanem, więc ja sobie też obejrzę. Spy Kids, panie i panowie, Spy Kids 3D, to akurat jest. A że posiadamy zarówno odtwarzacz DVD, czy tam Blu-ray i telewizor 3D, no to można spokojnie sobie to zobaczyć. Drugie, atak na posterunek numer 13, Assault on Precinct 13, mam nadzieję, tam mi się wydaje, że jest taki, że jest wow, tutaj, żeby było widać tytuł. Ethan Hawke i Lawrence Fishburne, oprócz tego jeszcze John Leguizamo, Maria Bello, Ja Rule i także Drea de Matteo, proszę bardzo. Lecimy dalej. Klasyk horrorowy, ale to jest akurat wersja dwupłytowa, co mnie bardzo cieszy. 30 dni nocy. 30 Days of Night, tak, jak najbardziej. To jest, z tego co pamiętam, Ashton Kutcher, Josh Hartnett, no oni się podobni są, także na jeden wychodzi. Godziny szczytu, część druga, jak najbardziej Jackie Chan, a także Chris Tucker, także śmigacie. No i po raz z tego zakupu jestem bardzo, bardzo zadowolony, a tym bardziej, że wydałem na niego całe 50 centów, więc masakryczne pieniądze. Białe Boże Narodzenie, White Christmas, ale jest to oczywiście ta wersja z Bingiem Crosby, gdzie po raz pierwszy oczywiście słyszymy tą piosenkę White Christmas.
Także jest to film, jest to produkcja Irvinga Berlinga, panie i panowie, także jest rzeczywiście fajnie, bo jest, jak mówiłem, Bing Crosby, jest Danny Kaye, Rosemary Clooney. Jeżeli macie jakieś skojarzenia z George'em Clooneyem, to bardzo dobrze. George Clooney, pamiętaj, to jest film z twoją rodzicielką, a ty mi ciągle piszesz $10. Tak, wiem, że zmarł Candyman, będziemy właśnie o Tony Toddzie mówić jak najbardziej. Nikt nie chce być w odcinku? Zobaczymy, spróbujemy jeszcze raz za tydzień, może się akurat osoby co? Może się po prostu zapodziały dzisiaj i ich akurat nie ma. No ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dobra, panie, panowie, i zaczynamy i lecimy po piracku. Czemuż by nie? Nowi Piraci z Karaibów, więc zaczynamy. Proszę bardzo. Oczywiście są to wszystko artykuły cały czas. Nie tak, drogi. O, proszę bardzo. Może być tak? A niech będzie. Artykuły różnego rodzaju portali przetłumaczone przez Filmweb. Jestem ciągle zbyt leniwy, żeby jakiś inny portal ogarnąć, panie i panowie, ale nowi piraci z Karaibów w drodze. Kiedy ruszą prace nad planie? Podaje World of Real. Długo zapowiadany projekt ze świata piratów z Karaibów nabiera w końcu kształtów. Poznaliśmy przybliżoną datę startu zdjęć. Jak podaje Portal Gaze, jak podaje blog World of Real, zdjęcia do niezatytułowanego projektu ze świata piratów z Karaibów zaplanowane są na koniec 25, czyli jeszcze niemalże roczek. Materiał powstanie na St. Vincent i Grenadynach, czyli tak naprawdę można byłoby polecieć sprawdzić. Jak na razie nie wiadomo, kto znajdzie się w obsadzie, ale powrót Johnny'ego Deppa do roli kapitana Jacka Sparrowa wydaje się być mało prawdopodobny. To jest dopiero paranoja, nie? Facet został oskarżony, wygrał, okazało się, że jest niewinny, a i tak wszyscy po nim po nim jadą. Wcześniej w tym roku producent Jerry Bruckheimer potwierdził, że trwają prace nad 2 filmami z cyklu, rebootem z nową obsadą oraz kobiecym spin-offem, którego gwiazdą miałaby być Margot Robbie. W rozmowie z Entertainment Weekly powiedział: to będą 2 różne filmy, mamy nadzieję zrobić oba. Wydaje mi się, że Disney bardzo chce wyprodukować ten z Margot Robbie. Jak myślicie? Czy oni w Hollywood to są debile i oni się nie uczą? Bo skoro robią 2 filmy naraz, to obstawiam, że na żadnym z nich nie skupił się w 100%. A to ostatnio było chociażby przy okazji filmu Pogromczynie duchów, tak? Gdzie rzeczywiście potraktowali fabułę po macoszemu, totalnie, nomen omen. No i rzeczywiście wyszło jeden wielki close i potem powiedzieli: o no nie, bo to rzeczywiście przez to, że w filmie są kobiety. A gówno prawda, przez to, że film daliście nam beznadziejny i tutaj też się boję, że dostaniemy takiego gniota na zasadzie szybko. Tak samo było z różnego rodzaju filmami typu, mieliśmy Expendables, tak, z panami tam Niezniszczalni. No nagle powstał damska wersja Niezniszczalnej i też to jakoś w ogóle przechodzi bez echa, także na tym może rzeczywiście będzie coś fajnego. Aktualnie cykl Piraci z Karaibów zamyka Zemsta Salazara z 2017 roku. Johnny'emu Deppowi partnerowali m.in. Javier Bardem i Jeffrey Rush. Wspominamy zwiastun. Dziękuję bardzo, cokolwiek nie mogę pokazać, bo prawa autorskie i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem naprawdę, panie i panowie, co o tym myślicie. Tak, bez Deppa to nie ta sama seria, no to już po prostu jest porażka, wiesz, nie bardzo wiem, po co oni to, znaczy inaczej, no. Wiem, po co oni to robią, zresztą mam tutaj to ładnie, chodź tutaj, odklej się. Mam tutaj ładnie zapisane, jest napisane, nie widzicie. Czuję to jak... Nie widać. No w każdym razie, Peter Mamona, Lorenzo Casucci i Johnny Szmal musi się zgadzać tylko i wyłącznie o to, a możliwe też chodzić o to, że prawa autorskie nagle znikają, więc ciężko powiedzieć. Marcin, jest u Ciebie na Netflixie polski 6-odcinkowy serial Idź przodem, bracie. Naprawdę dobre polskie kino, a scena trzecia w 3. odcinku, ta scena jest, której chyba w polskim kinie nie widziałem, polecam sprawdzić. A już sprawdzimy, słuchaj, to jest, wiesz, powiedziałbym telewizja na żywo, aczkolwiek to nie jest telewizja, tylko i wyłącznie YouTube, to już sprawdzę, tutaj się akurat już jak widać Netflix się już loguje, będziemy sprawdzić. Idź przodem, bracie. Już Ci zaraz Lancel powiem. Idź przodem, bracie. Jeżeli to chodzi o ten, to jak najbardziej widzę, że jest 6 odcinków, najlepiej oceniany, także jest jak najbardziej. Ja mam problem z serialami, bo w tym momencie obejrzałem Agata All Along, ale na przykład na Pingwina się nie mogę się zabrać, więc rzeczywiście jakoś tak to muszę sobie garnąć, ale postaram się. Znów problemy z mikro? No stary, nowiutki kabel jest, no co ty gadasz? Cholera jasna, kabel jest funkielnówka, elegancko nawet
Kurczę, nawet ten, patrzcie, nawet taki, nie zobaczycie, ale to jest taki specjalny ten filtr, który to powinien wszystko czyścić. O, proszę bardzo. No bez jaja jakieś. Może już Yeti umiera, że może tak go wymęczyłem, że już rzeczywiście się kozie. Marcinie, masz coś z mikrofonem, zjada końcówki zdań przez ciebie wygłaszanych. Nie, no po prostu ja tak beznadziejnie mówię. Przez to, co mam na ryju założone, więc możliwe, że to akurat jest tak, że to ja, panie i panowie, a nie, że mikrofon. Tutaj mi walicie od dawna, stary, normalnie nie słychać cię, mówisz niewyraźnie, a to się okazuje, że stary ma założony po prostu metal na ryj i nie słychać, co się dzieje. Postaram się mówić troszeczkę lepiej, wyraźniej, aczkolwiek to będzie masakrycznie. Dawajcie znać, czy teraz jest w porządku, czy teraz jest dobrze, a ja w międzyczasie przepukam gardziołko. Teraz jest ok, no to będziemy próbować, bo zobaczymy, co tam ma do powiedzenia ciekawego Whoopi Goldberg, która jest bardzo aktywna w tym swoim programie. Odwrotnie, tak, proszę bardzo. I to jeszcze rozciągniemy, damy radę dać pełny ekran to? Nie damy rady, dawaj, skrót się musi pojawić. Whoopi Goldberg o Zakonnicy w przebraniu 3. Po śmierci Maggie Smith zmieniamy scenariusz. I przypomnę, to jest akurat artykuł Variety. Ja panie i panowie przypomnę, że no właśnie jakiś czas temu odeszła od nas Maggie Smith, zasłużona rzeczywiście aktorka. No i jak dobrze pamiętacie, albo może nie pamiętacie, ona właśnie grała, o kurczę, starszą siostrę zakonną, w każdym razie no, szefową tych zakonnic. No i ona miała wystąpić w trzeciej części, mam nadzieję, i zobaczymy, co się dzieje. Whoopi Goldberg pracuje aktualnie nad Sister Act 3. W jednym z ostatnich wywiadów przyznała, że w związku ze śmiercią Maggie Smith, która miała powrócić do roli matki przełożonej, konieczne są zmiany w scenariuszu. Whoopi Goldberg gościła ostatnio w programie The Tonight Show starring Jimmy Fallon, gdzie odpowiedziała o pracach nad trzecią częścią cyklu Zakonnica w przebraniu. Aktorka wspominała Maggie Smith, która miała powrócić do roli matki przełożonej. Musimy wprowadzić do scenariusza kilka poprawek, gdyż jak wiecie, właśnie straciliśmy Maggie Smith, ale zrobimy ten film, powiedziała. Maggie Smith zagrała matkę przełożoną w oryginalnej Zakonnicy w przebraniu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tam chłopaka Whoopi Goldberg zagrał świetny Harvey Keitel. Oraz kontynuacji Zakonnica w przebraniu 2 Powrót do habitu. W styczniu 23 Whoopi Goldberg powiedziała, bardzo jej zależy, aby Smith pojawiła się w trzeciej części. Dodała, że dostosuje harmonogram zdjęć do wymagań dwukrotnej laureatki Oscara. Maggie Smith zmarła 27 września tego roku. Whoopi Goldberg udostępniła wówczas ich wspólne zdjęcie z planu Zakonnicy w przebraniu. Maggie Smith była wspaniałą kobietą i genialną aktorką. Wciąż nie mogę uwierzyć, że miałam szczęście z nią pracować. Była jedyna w swoim rodzaju. Z głębi serca składam kondolencje jej rodzinie. Spoczywaj w pokoju. A tego już nie będziemy pokazywać. Dobrze, no powiem w ten sposób. No, domyślam się, że tak samo jak w poprzednich częściach Maggie Smith rzeczywiście dosyć poważną rolę miała w tymże filmie. No teraz nie wydaje mi się, nie chciałbym, żeby po prostu poszli na twiznę mówiąc, o proszę bardzo, no, siostra przełożona zmarła, może coś na zasadzie wyjechała gdzieś i coś takiego. No zobaczymy, jak to będzie się działo, aczkolwiek ja jestem fanem 1 i 2 i zobaczymy, jak to będzie wyglądało i tym razem. Jak zmieniasz obrad, to się kiepści, jak schodzisz z pierwszego planu, chyba że to przypadek. O, widzisz, może rzeczywiście jakoś tak to jest. No, będę musiał pokombinować, zobaczymy. Jurek Piota. Marcinie, czy dobrze widzę, że z sukcesami prowadzisz program dietowy, sugeruję po twojej chudszej buzi. Tak, dziękuję bardzo. Jestem na diecie od jakiegoś czasu. W każdym razie mniej więcej pamiętam, że gdzieś niespełna rok temu, w grudniu 23, ważyłem się i to, co się ważyłem w sobotę, czyli wczoraj, okazało się, że jest o 20 kg mniej. Jest mniej skrucha w skruchu. Także jest bardzo, bardzo dobrze. Dziękuję bardzo, że zauważyłeś. No wiadomo, najważniejsze zdrówko, a jak się jest po 40, no to już takie rzeczy jak właśnie sprawdzanie, dbanie o wagę, jak na przykład mamy Movember, tak, panowie, trzeba sprawdzić sobie klejnoty i tak dalej, to jest wszystko jak najbardziej ważne. Bo rzeczywiście tak powinno, panie i panowie, to wyglądać. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj sobie mówimy, a jak oczywiście, że tak, panie i panowie, co tam w chorym łudzie. Mówimy sobie o tym wszystkim. Ja tylko przypomnę, gdzieś tutaj miałem oczywiście, ja wyłożyłem i zapomniałem, gdzieś tutaj jest oczywiście Trylogia Prawdziwego Kinomana. Panie i panowie, jeżeli jeszcze nie daliście, to łapka w górę, bo to algorytm uwielbia. Subek
i dzwonek z opcją wszystko, bo wiadomo, że im więcej łapek w górę, tym więcej ludzi to dostanie, tym więcej algorytm to wyśle i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś to było tak, że wystarczyło dać komentarz na zasadzie o, łapka w górę czy coś. No niestety w tym momencie już komentarze nie są brane przez algorytmy pod uwagę. Dlatego łapy w górę, a najlepiej udostępnienia, bo YouTube nic tak nie kocha jak sprowadzenie nowych osób na platformę. No wiadomo, to jest tylko i wyłącznie dla nich biznes. Więcej osób znaczy więcej filmików obejrzanych, więcej reklam wyświetlonych i tak dalej, i tak dalej. Panie i panowie, a teraz Jack Black i słuchaj teraz dokładnie, Lancel, czy rzeczywiście znowu jak mnie przeniesie na mały ekran, to będzie znowuż inaczej, bo jak tak, to na przykład możemy zrobić tak, ale nie wiem, czy tak dobrze widzicie. Chyba nie. Pokaż mi, jakie tu mamy jeszcze opcje. Mamy opcję taką, a to nie będziecie widzieli teraz całego Jacka Blacka. Mamy opcję taką, taki mały skruch, albo taki skruch. Dajcie znać, czy w ogóle cokolwiek odczuwacie różnicę w dźwięku, panie i panowie. Jack Black jako szatan w nowej komedii braci Farrelly, podaje nam CBR. Już od jakiegoś czasu było wiadomo, że Jack Black wystąpi w Dear Santa, świątecznej komedii, w której wcieli się w rolę szatana. Pomysł braci Bobiego i Petera Farrelly rozwijany był od początku zeszłego roku. Dziś portal CBR dzieli się pierwszym związanym z filmem spotem, a także kadrami z produkcji przywołującymi ton i nastrój nowej produkcji. Oczywiście zwiastun jest dostępny, ale ja wam, panie i panowie, nie mogę go pokazać. A co wiemy o filmie? Proszę bardzo. Dear Santa to opowieść o młodym chłopcu, który jak co roku przed świętami pisze list do świętego Mikołaja. W celu udowodnienia swoim kolegom, że Mikołaj naprawdę istnieje, prosi go, by pojawił się przed nim oraz jego znajomymi. Niestety chłopiec wciąż ma jeszcze problemy z pisownią. Zamiast świętego Mikołaja adresuje list bowiem do szatana. To jest w angielskim to jest proste, ponieważ Mikołaj to jest Santa, a szatan to jest Satan. Tam po prostu jest tylko i wyłącznie jedna literka. Miłosz zaraz ci odpiszę na Instagramie. Więc no, dosyć zabawnie. Ciekawe, jak to rozegrają po polsku. Zgodnie z informacją z zwiastunu, pewien film ma się pojawić w sieci zaraz miał się pojawić już dzisiaj. Premiera filmu zaplanowana jest z kolei na 25 listopada na platformie Paramount Plus. Skoro Paramount Plus, to domyślam się, że to będzie na Sky Showtime w Polsce. Pomysłodawcą historii jest Dan Evan, a bracia Farrelly napisali wspólnie scenariusz do spółki z Rickiem Bittem. Twórcy filmu opisują Dear Santa jako świąteczną rozrywkę dla całej rodziny. Przypominam, panie i panowie, a tu chyba nawet o tym jest tak, że nie muszę już w tym momencie. Kocham Złego Mikołaja. To klasyk, ale trochę inny film. Nasz taki nie jest. Mówiąc szczerze, to jest tak jak porównać głupiego i głupszego ze sposobem na blondynkę. Dear Santa jest tutaj jak głupi i głupszy, wyjaśnił reżyser, panie i panowie. No zobaczymy. Bracia Farrelly oczywiście odpowiedzialni byli między innymi właśnie za sposób na blondynkę, za głupiego i głupszego. Między innymi, jak tutaj widzicie, ja, Irena i ja. No różnie z tym bywało, ale co też jest ważne, nie Bobby, a Peter, panie i panowie, wyreżyserował między innymi Green Book, jeden z najfajniejszych naprawdę filmów, jakie można było zobaczyć. Jak zresztą widzicie, dałem mu ocenkę 9 na 10, więc całkiem sensownie. No jestem za, a nawet przeciw. Adalet pisze, że jest dobrze, no to rzeczywiście musiało coś tam być. No mówię, specjalnie dla was, moje miśki, mam nowy mikrofon, nowy kabel, tutaj jest filtr jakiś, także po prostu grubo. I oczywiście, skoro mowa o szatanie, to nie jest to żaden powiązane z tą skurdej szatanką, tylko akurat inna sprawa. Już mi patrzę, co tutaj piszesz. Rzeczywiście przyszła właśnie do mnie Annabelle na DVD i to z 2017 roku oraz Chucky. Robię se maraton z Marcinowe recenzje. Proszę bardzo, jak najbardziej oglądaj, bo to akurat rzeczywiście zaszczyt. Ja mam, może w przyszłym tygodniu wam pokażę, kupiłem akurat przy okazji Halloween. Jak mówię, w Irlandii to jest dosyć często i poważnie obchodzone, znaczy często, co roku, ale jest to obchodzone i mam fajną właśnie jedną koszulkę z Pennywise'em, z tego nowego, taka dosyć fajna, biała i tak jest czerwony Pennywise, i drugą kupiłem też, to jest z Ghostface'em, z Krzyku, także będzie zawodowo. Cześć Kebabkilla, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Właśnie przechodzimy, panie i panowie, do tematów komiksów, więc tutaj sobie chwileczkę posiedzimy, bo mam kilka właśnie informacji. Zaczniemy może od tego, że film, który ma swoją premierę za 3 miesiące, ma dokrętki. I delikatnie mówiąc, to są już jaja, bo tak jak na początku myślałem, mowa oczywiście o nowym Kapitanie Ameryka, tak jak na początku myślałem, że rzeczywiście to będzie coś nowego, a tutaj się okazuje, że no, panie i panowie, pewnie tak, pewnie po jakichś tam
pokazach testowych, pokazach próbnych okazało się, że jednak to nie wygląda dobrze, bo nowy wspaniały świat, nowe wspaniałe dokrętki. Giancarlo Esposito ogłasza start prac. Podaje nam World of Real, a to jest rzeczywiście już gruba sprawa. Premiera widowiska Kapitan Ameryka Nowy Wspaniały Świat zaplanowana jest na 14 lutego, czyli niemalże co do dnia 3 miesiące. Wygląda na to, że film nie jest jeszcze gotowy. Jeden z aktorów zapowiedział właśnie powrót na plan. Hollywood. Najpierw ustalamy daty premiery, a potem zastanawiamy się, jaki film i kiedy zrobimy. Jak podaje blog World of Real, Giancarlo Esposito, który w filmie Kapitan Ameryka Nowy Wspaniały Świat wciela się w postać Sidewingera, zapowiedział, że ruszają kolejne dokrętki na planie. Już kolejne, bo to już jedne albo dwie, z tego co pamiętam, były. Nowej odsłony przygód Kapitana Ameryki. Informację przekazał profil Cosmic Marvel na portalu X. Określa się on jako źródło numer 1 dotyczące Marvela, Gwiezdnych Wojen, Pixara i Disneya. Z tego co pamiętam, Cosmic Marvel, no może tak do końca nie być super, no ale zobaczymy. Jaram się, że mogę znowu założyć ten kostium, miał powiedzieć aktor. Oryginalny wpis możecie zobaczyć poniżej. I'm so excited, put that costume back again, baby, powiedział Giancarlo Esposito. Zdjęcia do nowego wspaniałego świata zakończyły się w czerwcu 23, panie i panowie, czyli no, co tu dużo mówić, 1,5 roku temu. Początkowo film miał trafić na ekrany rok później w lipcu. Po negatywnych opiniach z pokazów testowych Marvel zdecydował jednak przesunąć premierę na 14 lutego 25. O tych właśnie gównionych filmach również sobie pomówimy dzisiaj przy okazji Gwiezdnych Wojen. W grudniu 23 Matthew Orton został zatrudniony, by napisać scenariusz dodatkowych scen. Zdjęcie na podstawie jego materiału kręcono od maja do sierpnia 24 w Atlancie. Były to 3 duże sekwencje akcji. Wprowadzono też nowych bohaterów. W zeszłym miesiącu odbyły się pokazy testowe 2 wersji filmu, które nie spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Ja cię kręcę, czy już 3. wersję pokazali ludziom, a ludzie nie, Gary move out. Kapitan Ameryka trafi w lutym przyszłego roku w roli tytułowej Anthony Mackie. Zobaczcie, zwiastun, nie dziękuję bardzo, nie pokażemy. To są jakieś jaja, panie i panowie. No bo ja rozumiem, że biorą jednego faceta, żeby napisał scenariusz. Okej, tworzy go, robi super świetne rzeczy. Po czym nie. Pokazują to ludzie mówią, nie no, to jest bzdura, to jest po prostu masakra. Ja już abstrahuję od tego, że powiedzmy, że Antony Mackie, czyli że Soku jest kapitanem, nie ma problemu, bo jeżeli śledzicie komiks Kapitana Ameryki, to oprócz tego, że kapitan był kim był, no to wiadomo też, że Sokół był kapitanem Ameryką, że Bucky Barnes, czyli Zimowy Żołnierz, też był kapitanem Ameryką, więc to akurat nie powinno ludzi w ogóle ruszać. No ale jeżeli mamy fabułę, która jest bzdetna, a no nie czarujmy się, ostatnimi czasy Marvel nie daje nam powodów do satysfakcji, bo o ile rzeczywiście Agata jest w porządku, no to było Echo, no dajcie sobie, dajcie spokój. Był ten gówniany, naprawdę beznadziejny serial z Samuelem Lee Jacksonem, Inwazja bodajże, no to jest po prostu no, nieporozumienie, więc no nie jest dobrze ludziska. No, a oni nam to chcą jeszcze wcisnąć. Ale póki co pozostaniemy w świecie MCU, bo Elizabeth Olsen chce ponownie powrócić do MCU jako Wanda Maximoff. Ja już wam mówiłem niejednokrotnie, że spokojnie, Wanda Maximoff żyje cały czas i ona ma się dobrze, więc chce po prostu wrócić. Elizabeth Olsen ponownie jako... Nie, to jest potem jest pytanie, że Elizabeth Olsen ponownie jako Wanda Maximoff w MCU? Podaje nam znowuż CBR przetłumaczony przez Google Translator, którego to dokonali oczywiście jacyś starzyści. Uwaga, news zawiera spoilery, panie i panowie. Więc jak macie jakiegoś Fiata i potrzebujecie spoiler, to w tym artykule będzie. Wanda Maximoff pierwszy raz została przedstawiona w Marvel Cinematic Universe w Kapitanie Ameryce Zimowym Żołnierzu, gdzie mogliśmy ją zobaczyć w scenie po napisach końcowych. Więcej czasu ekranowego bohaterka otrzymała w Avengers w czasie Ultrona. Dołączyła wówczas do tytułowej grupy superbohaterów i została niej aż do śmierci. Aż do śmierci Visiona w Avengers końcu gry. Po tragicznym dla Wandy finale Doktora Strange w Multiverse obłędu wielu fanów chciałoby wiedzieć, czy postać ta kiedykolwiek powróci na ekrany. Oczywiście, że wróci, bo Wanda nie umarła. No, ale to jest tylko i wyłącznie stwierdzenie skrucha. Comic Book Movie podało, że podczas ostatniego Q&A na fanowskim konwencie w Kuwejcie, no to rzeczywiście wiarygodnie, Elizabeth Olsen, zapytana przez fana o powrót Wandy, powiedziała: Kevin Feige szczerze pyta nas, co chcielibyśmy zrobić z postacią, a potem on to robi.
Więc nie wiem, czy mogę się tu podzielić. Chcę po prostu wrócić. O! Rewelacja, rewelacja. Po prostu super świetnie. Przypomnijmy, że z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia podczas wywiadu promocyjnego i z okazji premiery Avengers Czas Ultrona. Na pytanie, co mogłoby się wydarzyć z jej postacią, Olsen powiedziała, że chciałaby, aby Wanda miała 2 zmyślonych dzieci. Dokładnie to dostaliśmy w serialu WandaVision. Czyżby i tym razem publiczna wypowiedź aktorki okaże się prorocza? Mm, No dobra, nie wiem. Nie wiem w tym momencie, czy widzieliście już Agata All Along, czy będziecie, czy macie zamiar, ale w każdym razie nie wypowiem się na temat tych 2 zmyślonych dzieci. Wielu fanów czeka na oficjalne potwierdzenie przez Marvela powrotu Elizabeth Olsen jako Scarlet Witch. Jej ekranowy partner Paul Bettany, który gra Visiona, już pracuje nad nowym serialem pod tytułem Vision Quest, który byłby idealnym miejscem na przywrócenie Wandy. Wanda Maximoff to pojawiła się fizycznie w najnowszym serialu Marvela. Nie pojawiła się pod tytułem To zawsze Agata, ale jej imię regularnie przewijało się w rozmowach bohaterów. Jak wyjaśnia twórczyni Agaty i WandaVision Jack Schaefer, wskrzeszenie Wandy nigdy nie było brane serio pod uwagę. Mówiąc wprost, to znacznie bardziej skomplikowana sprawa dotycząca obsady, logistyki, dostępności aktorów i budżetu. Poza tym na poziomie kreatywnym nie wydawało mi się to sprawiedliwe wobec postaci Agaty. To jej historia, a pomysł przywrócenia Wandy wydawał się w pewien sposób wywracać ją do góry nogami. Tylko że Wanda się pojawia w tym serialu, no ale to już nie o to chodzi. Na ten moment Marvel nie potwierdził powrotu Wandy Maximoff, jednakże fani liczą na to, że zobaczymy jeszcze Elizabeth Olsen w roli Scarlet Witch. Jak myślicie? Chcielibyście zobaczyć? Bo ostatnio też poszła taka sprawa, że ktoś tam gdzieś zapytał Josha Brolina, nie? Co tam stara, ty wracasz? I on mówi, no oczywiście facet, który grał Thanosa, bardzo chętnie bym wrócił do MCU. Tak sobie można pomyśleć, ale jak? Ale kiedy? Przecież on nie żyje, przecież go I am Iron Man. I go pacnął. No to w tym momencie tak, wyobraźcie sobie, wywrócili nam już do góry nogami scenę z Rowlim, bo się okazało, że to nie był Rowley, tylko to był Skrull, nie Skruch, tylko Skrull. Byłyby jaja. Wywrócili w nowym, w tym serialu To zawsze Agata sprawę dzieci Wandy i Vision oczywiście, tam Wandy jak to woli. I w tym momencie wyobraźcie sobie, że mamy tą scenę, kiedy tam Iron Man klika, Iron Man, czyli Tony Stark umiera. No i się okazuje nagle, że nie, cześć, jestem Thanos, po prostu jestem Thanos z innego uniwersum, coś tam z innej planety. No, troszeczkę słabo to widzę, no ale zobaczymy, jak to będzie, panie i panowie, wyglądało. Ciekawy jestem, jak rzeczywiście sobie z tym poradzą. Zostajemy cały czas w Marvelu, bo akurat tak jak dzisiaj się złożyło, że mamy dużo do Marvelowych rzeczy do pogadania. Włodarze Marvela zachwyceni gambitem Channinga Tatuma, podaje nam Variety. Przez ostatnią dekadę Channing Tatum dwoi się i troił, by jego interpretacja Gambita pojawiła się na wielkim ekranie. Po spełnieniu marzenia w filmie Deadpool i Wolverine, aktor nie ustaje w nadziei, że jego wersja zasłuży na własny osobny film. Dziś portal Variety donosi, że może to nie być wcale tak daleka perspektywa. Ryan Reynolds, prywatnie przyjaciel zainteresowanego, przyznał bowiem, że kierownictwo Marvela ma obsesję na punkcie Tatuma w roli Gambita. Ale pieprzenie głupot. Facet próbuje to zrobić od dekady i oni mają obsesję. No chyba, że dopiero zobaczyli, bo nie mieli innego pomysłu. Nie dało się na przykład wcześniej wziąć, powiedzieć Channingowi, mówi, stary, chodź wbij normalnie, tak jak to na przykład zrobił Nicolas Cage przy okazji filmu z Supermanem, chodź wbij, zobaczymy jak wyglądasz, zagrasz chwilę, poświęcimy temu jedno popołudnie, za darmola zrobisz, jak się uda, to się uda. Nie, tego się nie dało zrobić, to trzeba było czekać, aż pojawi się w filmie, ale głupoty. Ale dobrze, lecimy dalej. W niedawnym podcaście Entertainment Weekly Awardist Ryan Reynolds postanowił na chwilę wrócić do Deadpool and Wolverine. Jedno z pytań zadanych przez prowadzącego wykorzystał do pochylenia się nad postacią Gambita i jego szansach na zakotwiczenie w kinowym uniwersum Marvela. Szczerze mówiąc, nie wiem, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami podczas sesji księgowych w Marvelu, ale wiemy, że mają obsesję na jego punkcie w tej roli, powiedział Reynolds. To jak gdyby bliźniacza sytuacja do tej, którą ja przeszedłem. Oni potrzebują zobaczyć, że to działa na ekranie, to wszystko. Czasami po prostu muszą zobaczyć to w akcji. Channing jest wyjątkowy w tym, jak gra tę postać, a przy tym jest piękny fizycznie w ten sposób, jak się porusza. Czyli krótko mówiąc, to są debile, a nie dobrzy producenci, nie dobrzy szefowie, bo dobry szef jest to sobie w sposób w stanie zwizualizować.
A skoro oni muszą zobaczyć, o patrz, no rzeczywiście ludzie poszli na to do kina, więc jest super, no patrz, 2 osoby napisały w sieci, że no proszę cię. Po prostu jakoś tak nie kupuję ich. No ale dobra, lecimy dalej. Lancel, nie uprzedzaj, co będzie później w shortach. W porównaniu do swojej historii, Reynolds oczywiście odnosi się do długiej drogi, jaką musiał przebyć, aby udało mu się zrealizować Deadpoola. Postać o zagraniu, której tak samo jak Tatum marzył przez wiele lat. Decyzja o daniu szans wulgarnemu superherosowi podjęta została w 2014 roku, gdy do internetu wyciekły nagrania testowe przygotowane przez aktora. Wyciekły oczywiście, to jest potwierdzone, nie potwierdzając, że to właśnie Ryan Reynolds je wyciekł. Pozytywny odzew fanów przekonał studio 20th Century Fox do realizacji projektu na początku tego roku. Reynolds przyznał, że przed 10 laty mógł mieć swój udział w wycieku materiałów. No, nie tylko nie raz, a nie 2 powiedział to rzeczywiście. Przypomnijmy, że Tatum miał odegrać Gambita w swoim własnym samodzielnym filmie, zanim plany te zostały przekreślone za sprawą przejęcia wytwórni 20th Century. W mordę jeża Dekles Filmwebu, nie mieć nawet dobrze przetłumaczyć. Wytwórni 20th Century Fox przez Disneya. Dla aktora był to wielki cios. O wyreżyserowaniu i wcieleniu się w postać Gambita marzył bowiem od dawna, opisując swój stosunek do niedoszłej produkcji jako passion project. W oświadczeniu, które opublikował po ciepłym przyjęciu jego bohatera przez fanów w Deadpool and Wolverine, Tatum napisał: myślałem, że straciłem Gambita na zawsze, ale on, Ryan Reynolds, walczył o mnie i o Gambita. Będę mu za to wdzięczny do końca życia, ponieważ nie jestem pewien, co mógłbym zrobić, co byłoby dla niego porównywalnie ważne, jak to było dla mnie. Kocham cię, kolego. To naprawdę genialny twórca. Sean Levy na każdym poziomie. Jestem bardzo wdzięczny, że mogłem zagrać w tym filmie. Moim zdaniem to arcydzieło. Po prostu jest to czysta zabawa. Dosłownie krzyczałem w kinie. Zgadza się, może nie jest to arcydzieło, ale jest to czysta zabawa. Na ten moment nie wiadomo, czy Gambit zagrzeje miejsce w MCU na dłużej. Na ten moment wszystko pozostaje w rękach studia. Zmotywowany Tatum ma jednak silne wsparcie Ryana Reynoldsa oraz zastęp fanów kibicujących, by produkcja w końcu powstała. W trudnym momencie dla Marvela autorski Passion Project jest być może tym, co na nowo rozbudzi entuzjazm do komiksowego świata wśród widzów. No rzeczywiście musiałoby coś tak się stać, bo może być się... Cześć Adaś, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Gadamy teraz o komiksach póki co. No ja bym chciał zobaczyć, no pamiętam, że oczywiście Deadpool tak, po raz pierwszy pojawił się w pierwszym filmie o Wolverinie, tak? Wolverine Origins. Tam akurat rzeczywiście pojawił się na chwilę, na 2 chwile. Co prawda nie był to Channing Tatum, ale się Deadpool... Orzesz ty w mordę. Za dużo cytryny. Ale się Deadpool pojawił. No zobaczymy, jak to będzie, panie i panowie, wyglądało tym razem. Mam nadzieję, że będzie to wyglądało całkiem sensownie. Ale przychodzi taki moment, że tak, trzeba, panie i panowie, czasami pomówić o rzeczach ważnych i ważniejszych, tych poważnych, które się pojawiają. Więc dlatego PESEL-u nie oszukasz, panie i panowie, o tym sobie właśnie w tym momencie pomówimy. Odszedł od nas Quincy Jones, legendarny kompozytor i producent muzyczny, miał 91 lat, podał nam Associated Press. W niedzielę wieczorem w wieku 91 lat, piękny wiek, prawda? Odszedł 7-krotnie nominowany do Oscara legendarny kompozytor, producent oraz autor piosenek Quincy Jones. O śmierci poinformowała agencja Associated Press, powołując się na rzeczniczkę artysty, panie i panowie. Quincy Jones to facet, który współtworzył wiele hitów, stworzył, wielu artystów stworzył. Jeżeli chociażby pamiętacie piosenkę We Are The World, gdzie nie tak dawno był dokument na Netflixie, pojawił się i od którego recenzja będzie za jakiś czas, no to rzeczywiście on stał za tym, panie i panowie. 28-krotny laureat Grammy. Jest na drugim bodajże miejscu pod tym względem. Kilka słów na temat jego twórczości. W 1968 roku jako pierwszy w historii czarnoskóry artysta otrzymał 2 nominacje do Oscara w jednym sezonie. Za piosenkę The Eyes of Love z dramatu Bunning oraz za muzykę do filmu Z zimną krwią. Akademia nominowała go również w 1969 roku za piosenkę For Love of Ivy, w 1979 za muzykę do Czarnoksiężnika z Krainy Oz. To jest oczywiście ta wersja z tego, co się kojarzy z Michaelem Jacksonem i
Tak, jak najbardziej. Michaelem Jacksonem i Dianą Ross oraz w 86 za Kolor purpury. Film Stevena Spielberga przyniósł Jonesowi 3 nominacje za muzykę, piosenkę oraz najlepszy film, którego był producentem. W 95 roku muzyk został uhonorowany honorowym Oscarem. Inne głośne tytuły z jego muzyką, proszę bardzo. W upalną noc, Włoska robota, Złoto McKenny, Taśmy prawdy, Ucieczka gangstera oraz seriale Ironside, Korzenie i Bill Cosby Show, panie i panowie. Artysta wyprodukował najlepiej sprzedający się album muzyczny w historii, czyli Thriller Michaela Jacksona. Oprócz tego, że z Michaelem Jacksonem współpracował, to jeszcze tworzył z Frankiem Sinatrą, Aretą Franklin, Ellą Fitzgerald, Rayem Charlesem i Little Richardem, panie i panowie. Więc rzeczywiście całkiem poważny artysta. Mnóstwo, 80 razy był nominowany do Grammy, 28 nagród, akurat to pamiętam, bo robiłem o nim właśnie filmik i shorta, więc rzeczywiście bardzo, bardzo poważny, zasłużony, no ale 90 lat trzeba przyznać, że też mm, no, kawał czasu przeżył na tym padole i zapisał się bardzo fajnie, ale również trzeba pomówić no, o ikonie, tak, o ikonie horrorów, o ikonie kina grozy, czyli Tony Todd, panie i panowie. Nie żyje ikona kina grozy. Tony Todd, Candyman, gwiazda cyklu Oszukać przeznaczenie. Miał 69 lat, podał The Hollywood Reporter. Jak najbardziej. Kilka tytułów w jego dorobku. Na dużym ekranie debiutował w 1986 roku. Widzowie zobaczyli go wtedy u boku Steve'a Buscemiego w Sleepwalk oraz w dziele Olivera Stone'a Pluton. Więc rzeczywiście jest dosyć poważnie. Przełomem w karierze Todda okazał się skromny horror z 1992 roku, potem Candyman. Aktor wcielił się w tytułową postać i rzeczywiście się zaczęło. W kolejnych dekadach Tony Todd zagrał w wielu kultowych horrorach. Kultowe horrory. Pamiętajcie, panie i panowie, oczywiście Candyman, wszystkie 4 części były omówione w cyklu nomen omen kultowe horrory. Do tych najważniejszych należą Kruk, Władca Życzeń, Topór i jego kontynuacja oraz w kilku częściach cyklu Oszukać przeznaczenie, gdzie wcielił się w kluczową dla mitologii tego uniwersum postać Williama Bloodwortha. Więc rzeczywiście było poważnie. Współpracował też kilka razy z Michaelem Bayem, m.in. przy takich filmach jak Twierdza, a także Transformers Zemsta Upadłych. Panie i panowie, Tony Todd zmarł w domu w środę, jego żona jednak dopiero teraz poinformowała o tym świat. No, tracimy legendy, panie i panowie. Akurat do Tonego Todda PESEL-u nie oszukasz, nie pasuje, bo 69 to nie jest aż tak stary facet. No. Znaczy pomyśleć, że on był tylko i wyłącznie o 24 lata starszy ode mnie, więc rzeczywiście poważny wiek. No ale cóż, herbatką, panowie, wasze zdrowko. Bo rzeczywiście ktoś to z was kiedyś powiedział właśnie na czacie, że dopóki pamiętamy ich filmy, ich role, no to rzeczywiście oni będą żyli w naszych sercach i tak to powinno rzeczywiście być. Witam Piotrka, witam Pain20. Fajnie, że jesteście. Joker również do nas dołączył na czacie, więc jest w porządeczku. Słuchajcie, a teraz pora na listopad w Sky Showtime. A czemuż by nie? Oczywiście, że tak, bo skoro jest, to trzeba to oczywiście powiedzieć, omówić. Zobaczycie, co się dzieje. Ja akurat Sky Showtime w Irlandii nie mam, ale wiem, że w Polsce ta platforma jest dosyć popularna, panie i panowie. Na ten miesiąc czekali wszyscy fani westernu i nie tylko. Mimo że za oknem zimno i ponuro, premiery w Sky Showtime pomogą oderwać się od listopadowej szarugi, panie i panowie. No więc już wam tutaj mówię co i jak. Jeżeli nie wiecie, czym jest Sky Showtime, oczywiście na kanale jest przewodnik po tej platformie, jak to się je, co to jest, jak założyć konto, ile to kosztuje. Wszystko tam jest wyjaśnione, panie i panowie. Więc nowe seriale Special Ops Lioness, między innymi, jak tutaj widzę, Zoe Saldana. Serial nominowanego do Oscara scenarzysty Taylora Sheridana to szpiegowski thriller. No więc rzeczywiście, jak lubicie, to warto obejrzeć. Lecimy dalej. Serial The Darkness z Liną Olin, proszę bardzo, w roli głównej. Yellowstone, czyli wszystkie sezony z lat 2018-2024, to ten z Colem Hauserem oraz Kevinem Costnerem. Data premiery 14 listopada, wyłącznie w Sky Showtime, panie i panowie. Lecimy dalej. Landman Negocjator z Billy Bobem Thorntonem, więc też rzeczywiście ciekawy aktor. Data premiery odcinka 1 i 2, 20 listopada. Kolejne odcinki co tydzień będą dostępne. Action z Keanu Reevesem. To jest akurat serial, który ja z drugiej strony chcę obejrzeć, ponieważ jest on dostępny na Peacock. No ja wiem, że no wiadomo, jest Peacock, więc nie mam tego. Action to kipiący adrenaliną serial dokumentalny, podążający za zespołem kaskaderskim, panie i panowie. I to jest właśnie świetna sprawa, bo dostajemy. Kiedyś był taki cykl, to chyba było pokazywane na TVP2,
hollywoodzcy czarodzieje, gdzie pokazywali nam pracę, ale nie aktorów, tylko właśnie ekip od kuchni. Tam było pokazane efekty specjalne, kaskaderzy i tutaj właśnie tego się to zobaczymy. Na tę premierę to 30 listopada wyłącznie na Sky Showtime, nowe odcinki w serwisie co tydzień. Więc warto. Kontynuację seriali już Wam mówię tutaj. Proszę bardzo, Frasier powraca, Panie i Panowie. Dostępny od 23 września. Nowe odcinki w serwisie co tydzień. Odcinek finałowy to 18 listopada, więc możecie spokojnie sobie oglądać. Tulsa King, czyli no, hit Sylwestra Stallone, więc jak najbardziej dostępny od 18 września, a odcinek finałowy 20 listopada, więc już za kilka dni. A filmy już Wam mówię, co będzie dalej z Meg Ryan i Davidem Duchownym, a skoro Meg Ryan, to musi być komedia romantyczna, bo nie wiem, dramat, komedia, romans. Po prostu strzeliłem oczywiście. Film dostępny od 2 listopada wyłącznie w Sky Showtime. Abigail. Jak widzicie, jeszcze nie obejrzałem Abigail, a ona będzie dostępna już od 18 listopada. Więc wszyscy fani kina grozy możecie oglądać, możecie sobie śledzić, zobaczyć co się dzieje. Istoty fantastyczne, czyli If. Ten film będzie dostępny od 28 listopada. Nie widziałem, aczkolwiek słyszałem, że bardzo słabe recenzje zbiera. Tutaj widzę, że jest Cully Fleming i Ryan Reynolds w tym filmie się pojawiają, panie i panowie. Więc tak wygląda listopad. Pewnie, że tak. Listopad. W czym? W Sky Showtime, panie i panowie. A ja tylko, panie i panowie, również pewnie, że tak. Gdzie to się? Wyłącz się, schowaj się, co to jest? Cancel, ciach. No i już, pewnie, że tak. Ja tylko, panie i panowie, przypomnę, że jeżeli macie ochotę zostać wspierającymi, to jak najbardziej tutaj jest ciach, gdzieś tu jest Patronite, tu jest YouTube, jest już oczywiście wspieranie osobne na Facebooku, ale to jest wszędzie to samo. Byłoby mi niezmiernie miło. Zeskanować wystarczy kod i lecicie i macie dostęp do między innymi prapremierowych odcinków recenzji, które się rzeczywiście już pojawiły. Co teraz mamy? Teraz mamy coś, co rzeczywiście spodoba się wielu osobom, bo pomówimy troszeczkę o kinie grozy. W tym czasie wleję herbatkę. Jak wam mija niedzielka? W ogóle, panie i panowie, dajcie znać, co robicie. Ja dzisiaj zacząłem jak co niedzielę od basenu. Bo Wiktor uwielbia, a skoro on uwielbia, to ja też uwielbiam. Dobra. I zacznijmy od wiadomości, która no niespecjalnie mnie inaczej. Nie jestem wielkim fanem tego filmu. Właściwie drugiej części nie jestem wielkim fanem. Mowa oczywiście o filmie Sierota. Isabel Fuhrman powróci jako sierota. Czekacie? Podaje Deadline. Mordercza sierota nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Isabel Fuhrman wróci do roli Esther w trzeciej części cyklu Sierota. Szczegóły fabuły Orphan 3 trzymane są w tajemnicy. Wiadomo, że wśród twórców znaleźli się scenarzysta David Kogoshaw i reżyser William Brent, którzy pracowali nad Narodzinami Zła. Według danych z portalu Box Office Mojo dotychczasowa franczyza zarobiła $115 milionów. Pierwsza odsłona cyklu, za sterami której stał Jean Collet-Serra, na całym świecie zrobiła $78 milionów. Druga, Sierota, poradziła sobie gorzej, przyniosła jedynie $37 milionów. No była gorzej, no bo była słaba, co tu dużo mówić. A skąd znamy Isabel Fuhrman? Najlepiej znana jest z roli Esther w horrorach Sierota i Dwójeczka. W jej CV znajdziemy także rolę w takich filmach jak Igrzyska Śmierci, Komórka czy Korytarzem w mrok. Ostatnio mogliśmy ją zobaczyć w wyreżyserowanym przez Kevina Costnera westernie Horyzont Saga, rozdział 1. Wiadomo, że powróci do swojej roli w kolejnych odsłonach sagi. No nie tak do końca, bo w tym momencie Kevin Costner zmaga się z tym, bo producenci nie chcą mu dać kasy. Wśród projektów z jej udziałem na etapie postprodukcji są melodramat Wish You Were Here i thriller sci-fi Light Mouth. No okej, w porządku. Powiedzcie mi, czy czekacie na trzecią część Sieroty? Bo ja powiem tak, ja wiem, że widziałem na pewno 2, bo akurat to było już na bieżąco, a nawet sprawdzę, czy dałem ocenę jakąś. No dałem 4, więc no nie specjalnej. Widzę, że widzowie dali 5/4, krytycy 4,7, więc też jest tak, no nie najlepiej. Sprawdźmy oceny innych, zobaczmy jak tam się popatrzyło. Popatrzmy tutaj, Sebastian 7, Ignacy 6. Patrzymy dalej, co się tutaj dzieje. Julia da 7. Marcin 6, Rafał z galerii dał 7. Proszę bardzo, mi się spodobało bardzo, bardzo konkretnie. No widać, jestem pewnie jedynym, albo po prostu jednym z tych, którym się niekoniecznie podobało. Więc no co tu dużo mówić. Będzie,
pewnie omówię, ale to bardziej na zasadzie, że trzeba odhaczyć i to wszystko. Kebab Killa. U mnie porządki. No, wiadomo, niedziela. Ja akurat staram się to zrobić piątek, sobota, żeby mieć przynajmniej jeden dzień wolny. Ja gram w Duma. Pięknie. Oglądałem Legia, świetny mecz, bardzo dobry mecz. Naprawdę, dla tych, którzy nie wiedzą, Lech wygrał 5-2, panie i panowie, a już niedługo zaczyna się mecz Barcelona z Rajo chyba. No ale dobrze, my cały czas pozostajemy w cyklu horrorów, bo dzisiaj o horrorach gadamy też, a poza tym to nie jest kanał, gdzie się gada o piłce nożnej. Jak chcecie pogadać o piłce nożnej, to idźcie na kanał sportowy, tam się dużo dzieje. Słuchajcie, remake słynnego body horroru w drodze. Nikiatu Yusu odświeży Muchę Davida Cronenberga. No i to właśnie jest w tym momencie w cyklu kilka słów o horrorach, mogą być równie dobrze w cyklu a po jaką cholerę. Artykuł Deadline. Mucha, jeden z najbardziej znanych filmów Davida Cronenberga, doczeka się nowej wersji. Projekt powstaje dla 20th Century Fox. Znowuż, drogi Filmwebie, nie powstaje dla 20th Century Fox, ponieważ 20th Century Fox już nie istnieje, więc albo powstaje dla Disneya, albo powstaje dla 20th Century Studios. Jak nie potraficie dobrze skopiować, to się cholera jasna weźcie w garść. 20th Century Fox, które współpracuje ze studiem Charnin Entertainment. Szczegóły fabuły nowej wersji Muchy trzymane są w tajemnicy. Za starami produkcji stanie Nikiatu Yusu, która będzie reżyserować na podstawie własnego scenariusza. Obowiązki producentów przypadły Peterowi Cherningowi i Jenny Topping. Wśród źródeł, na które powołuje się Deadline, nie będzie to typowy remake, lecz film, którego akcja rozgrywa się w uniwersum dzieła Davida Cronenberga. Uniwersum, słuchajcie, teraz to już wszystko normalnie może być uniwersum. Mucha nie jest jedynym projektem Yusu. Jakiś czas temu ogłoszono, że reżyserka pracuje nad kontynuacją innego klasycznego horroru, czyli nad Nocą żywych trupów. Macie to? Macie to, co dla Goździkowej? Bo właśnie mi głowa rozbolała. Cholera jasna. Nomen omen, pewnie Tony Todd przewraca się w grobie, słysząc to, bo oczywiście on występował w jednej z wersji Nocy żywych trupów, tę, której wyreżyserował Tom Savini. Nikiatu Yusu to niezależna reżyserka, scenarzystka i producentka. Jej pełnometrażowy debiut horror Niania zadebiutował w 2022 roku na festiwalu Sundance, gdzie zdobył główną nagrodę jury dla najlepszego dramatu. No jak horror, to musi być dramat. Rok później Yusu odebrała za niego Czarną Szpulę za najlepszy debiut reżyserski. W jej CV znajdziemy też liczne krótkometrażówki, m.in. Black Swan Trilogy, Suicide by Sunlight oraz odcinek realizowany dla stacji CW antologii Two Sentence Horror Stories. Okej, no. Po co? Po co naprawdę? Po co? Są pewne rzeczy, których nie trzeba ruszać. Nie trzeba było ruszać kolejnego Candymana i nie trzeba ruszać kolejnej Muchy. Nie trzeba ruszać Nocy żywych trupów. Nie trzeba ruszać Dziecka Rozmery. Po co naprawdę, po co? Szkoda gadać, rzeczywiście oni chyba mają, coś mi się porobiło w głowie i nie bardzo wiedzą, co zrobić. Albo nie ma możliwości, nie ma kasy na nowe produkcje, bo to rzeczywiście dużo kosztuje ten marketing, reklamy, także cześć Pulpo, witam Cię i Kumadzi, witam bardzo serdecznie na Instagramie. Teraz o moim ulubionym reżyserze, o facecie, który po prostu jest cudowny, naprawdę cudowny, uwielbiam go, bo oprócz tego, że Ridley Scott ogłosił, że już pracuje nad trzecią częścią Gladiatora, ogłosił, że pracuje nad kolejnym filmem w cyklu Obcy. Tak, to też, dokładnie, to jest cały czas może być po jaką cholerę. Okazało się, panie i panowie, że Ridley Scott nigdy nie przejdzie na emeryturę. Na złość mnie. The Hollywood Reporter podaje. Zbliżająca się premiera nadchodzącego Gladiatora 2. Dobra, przeczytajmy to jeszcze raz. Zbliżająca się premiera nadchodzącego Gladiatora 2. Czy w szkołach już się nie uczy języka polskiego? Jest dla wielu amerykańskich dziennikarzy okazją do porozmawiania dłuższą chwilę z Ridleyem Scottem. Portal Hollywood Reporter miał niedawno sposobność porozmawiania z legendarnym reżyserem, pochylając się zarówno nad nadchodzącą produkcją, co i głębiej zastanawiając się nad całą reżyserską karierą. 86-letni obecnie Ridley Scott znany jest ze swojego pracoholizmu. W najbliższej przyszłości ma już zaplanowane kolejne 4 produkcje, które zamierza zrealizować. W rozmowie przyznał to, co fani podejrzewali od dawna. Nigdy nie przejdzie na emeryturę. Co powiedział Scott? Perspektywa emerytury zupełnie nie przypada mu do gustu.
Pomaga w tym złożona relacja z zawodem, pracą, której Scott zupełnie za pracę nie uważa. Nie robiłbym tego, gdybym traktował to jako pracę. To moja pasja, a w związku z tym moja przyjemność. Myślę, że to mnie napędza, powiedział reżyser. Od czasu pierwszego Gladiatora nakręciłem 16 filmów. Całkiem sporo jak na 20 lat pracy. Zawsze zazdrościłem aktorom, że mogą występować w 2 czy 3 filmach rocznie. Nie muszą nic przygotowywać poza nauczeniem się swoich kwestii. Ja muszę film napisać, zaplanować budżet, obsadzić, nakręcić, zmontować i dostarczyć. Aktor musi tylko pojawić się i wykonać swoją cholerną robotę. No nie, jako reżyser nie musisz wcale filmu napisać. Jako reżyser nie musisz zaplanować budżetu. Nie musisz go obsadzić, zmontować. Nie, masz tylko po prostu go wyreżyserować. No ale to już jest inna sprawa. Planuję kręcić filmy, dopóki nie umrę. Spójrzcie, Clint Eastwood ma 94 lata, ja mam teraz 86, więc mam jeszcze kilka przed sobą. Ho, 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 ho. Powiedział Scott, zapytany o to, jak długo planuje być czynnym reżyserem. Na pytanie o to, co sądzi o planach Quentina Tarantino dotyczących przejścia na emeryturę, reżyser powiedział, nie wierzę w to gadanie głupot. Zamknij się i idź nakręcić kolejny film, Quentin. Napisał kilka rzeczy dla mojego brata. Zawsze świetnie się dogadywali, choć ja nie jestem pewien, czy kiedyś się poznaliśmy. Oczywiście współpracował z bratem, czyli ze Tony Scottem, chociażby tak, było kilka fajnych produkcji. Poza przyjemnością czerpania z fachu, Scott wskazuje też, że w porównaniu do reżyserskich legend swojego czasu zaczął niezwykle późno, co sprawia, że bardziej niż inni jest głodny kolejnych tworzonych przez siebie projektów. Wkroczyłem do Hollywood w wieku 40 lat. Spielberg miał 19, Lucas miał 20, Coppola 22 czy coś takiego. Wszyscy byli absolwentami znakomitych szkół filmowych. Z kolei wszystko, co miałem ja, to niezła rolka z moimi telewizyjnymi reklamami, podaję. A czemu by nie? Miałem się nie znęcać, ale zobaczymy. Słuchajcie, Ridley Scott. Okej, tak zobaczymy. Zobacz pełną filmografię. I teraz chcę, żebyście również ze mną oceniali jego filmy. Cofnijmy się aż do Gladiatora I, panie i panowie. Więc Gladiator 2, no jeszcze nie widzieliśmy, więc ciężko powiedzieć. Napoleon. Piszcie po prostu Napoleon tam na przykład i jak jest. Ja dałem 4/0 i według mnie to był bzdurny film, beznadziejny. Nic się w nim nie zgadzało. Tutaj jest serial, no serial nie będę oczywiście oceniał. Ostatni pojedynek, mimo że kręcony niedaleko mnie, do dzisiaj go jeszcze nie obejrzałem. Jakoś sama kwestia, że to Ridley Scott mnie odstrasza. Dom Gucci, ocena 5, 6, no bez szału, krótko mówiąc. Z tego co pamiętam też nie zarobił dosyć dobrych pieniędzy. Wychowany przez wilki, ale to jest serial. Lecimy dalej. Obcy Przymierze. Dajcie znać. Obcy Przymierze według mnie to była bzdura, totalne nieporozumienie. No i zresztą tym położył sobie filmy. Mam nadzieję, że nie pisze kolejnego pomiędzy Obcym, a powiedzmy Przymierze, a pierwszą częścią, bo to może było być bardzo, bardzo źle. Wszystkie pieniądze świata. Czy ktoś z was słyszał o tym filmie w ogóle? All the Money in the World? Ktoś tutaj występował z jakiejś znany? Jakiś coś tam pokażcie. No jest Michelle Williams, jest Christopher Plummer, jest Mark Wahlberg, no więc Timothy Hutton, no więc jakieś znane osoby są. Więc po prostu no widać. Lecimy dalej. Marsjanin. Okej, ja dałem 7, ale to nie jest wybitne kino, trzeba przyznać. Exodus, Bogowie i Królowie. Dałem 6. Adwokat, The Counselor. To jest tak z Javierem Bardemem. Tak, to rzeczywiście nie obejrzałem, ale widzę ocena tutaj 5,2 i 4,8. No to też są oceny negatywne, co tu będziemy dużo mówić. The Vatican. Ten film nie ma nawet na filmie z zarysu fabuły, słuchajcie. Nie ma nic, nie ma Kononowicz, nie ma niczego po prostu. Więc rzeczywiście tak tutaj przeszło. Prometeusz, no ja dałem 8. Pewnie teraz musiałbym zweryfikować, bo aż tak dobrze to nie było, więc powiedziałbym, teraz byłoby pewnie może 7, ale ciągle według mnie Prometeusz to jest zacne kino, dobry film. Robin Hood, no nie specjalnie, może gdzieś w okolicach 6, nawet dam mu 6 już w tym momencie od razu ciach, żeby nie było. 6 może być po prostu. Najniższy wymiar kary. W sieci kłamstw, Body of Lies, to jest ten z DiCaprio. Z tego co pamiętam, to było dosyć fajne kino, ale nie pamiętam bardzo, więc nie będę teraz wystawiał oceny. American Gangster, to jest z Denzelem. Okej, 7, 8, okej, w porządku. Oceny są nie najgorsze. Dobry rok, A Good Year. To jest co? To jest jakaś komedia pewnie romantyczna, znając życie, chociaż on do komedii tak niekoniecznie ma oko. Wszystkie niewidzialne dzieci. Co? All the Invisible Children. Tego w ogóle też nie pamiętam.
ale tutaj tylko i wyłącznie pewnie jako producent, a ty może nie dałem, może jako reżyser wszystkie, brak produkcji, no nie no, jakoś jest jako reżyser, no dobrze, niech będzie. Niech będzie, mamy w ten sposób. Naciągacze, Matchstick Men. Okej, też kolejny film, który gdzieś tam był pokazywany i niespecjalnie coś robił. Hannibal nie był świetny. W porównaniu do jedynki, delikatnie mówiąc, nie dojechał. Helikopter w ogniu, z tego co pamiętam, był w miarę dobrym filmem, 7. No i mamy tego Gladiatora. No więc, panie i panowie, co tu dużo mówić, kariera w kratkę, bo rzeczywiście tam powiedzmy co 5., 7. film to jest jakiś tam powiedzmy sukces kasowy. Teraz można byłoby wejść na przykład na box office może i tam zobaczyć, co się działo, no ale ogólnie to nie jest szał. Oczywiście ten Obcy się kładzie cieniem na niego, Dom Gucci też były pojechane, pamiętam, że mnóstwo osób, no Napoleon to już po prostu szkoda. Więc to, że nie przechodzi na emeryturę, to dla mnie to jest, no to nie jest dobra informacja, panie i panowie, to jest po prostu bardzo zła informacja. I rzeczywiście, no nie było super, nie było rewelacyjnie, nie było pięknie, a tego oczywiście byśmy się między innymi po nim spodziewali, no ale tak to jakoś wygląda. Ale słuchajcie, teraz trzeba pogadać troszeczkę o Tomie Hanksie, tak, o Tomu Hanksu, o facecie, którego kocha cały świat, który nie miał wrogów, a tutaj nagle takie brzydkie słowa mówi, bo tytuł dzisiejszego naszego odcinka, panie i panowie, to są właśnie słowa Toma Hanksa. No więc zobaczmy. Tom Hanks krytykuje recenzentów filmowych, podaje nam Variety. Zbliżająca się premiera filmu Here poza czasem stała się dobrą okazją dla amerykańskich dziennikarzy do porozmawiania z grającym główną rolę Tomem Hanksem. Poza pytaniami o pracę nad filmem, prowadzący wywiady mieli okazję zapytać aktora o bardziej ogólne podejście do kina oraz jego recepcji. I jak tutaj, panie i panowie, nie wierzyć, że to jest użycie Google Translator? Tak, po angielsku and reception, czyli odbiór. A oni dali recepcję. Recepcja, debilny Filmwebie, znaczy coś innego. W hotelu masz recepcję, a nie recepcja, odbiór. Podejście do kina oraz jego odbiór. To wam tylko, panie i panowie, pokazuje, że jak najbardziej tam pracują niedopłaceni stażyści. Oto drugie zapytał w swoim podcaście Conan O'Brien, nie spodziewając się być może, że dla Hanksa stanie się to przyczynkiem do wytoczenia działu przeciw amerykańskiej krytyce filmowej. No nie domyślam się, że nie tylko amerykańskiej. Gdy prowadzący Conan O'Brien zapytał Hanksa o reakcję krytyków na wyreżyserowany przez niego przed laty film Szaleństwa młodości, aktor zareagował niezwykle żywiołowo. Powiem ci coś o tych chusteczkach, którzy piszą o filmach. W trakcie swojego monologu Hanks przeprowadził słuchaczy przez swoje rozumienie społecznego odbioru filmu. Stwierdził wówczas, że to nie krytycy filmowi, a czas decyduje na koniec o wartości danego dzieła. Wszystkie te rzeczy żyją. Teraz stało się tak, że czas stał się jednym z głównych mierników tego, jakie rzeczy tak naprawdę mają znaczenie, prawda? Zapytał prowokacyjnie Hanks. Kiedyś to była brutalna walka na gołe pięści. Kiedyś były pewne rubikony, które jako aktor przekraczałeś. Pierwsza rzecz, czytałem jakiś scenariusz i zastanawiałem się, czy mi się podoba. Kolejnym rubikonem, który trzeba było przekroczyć, było to, że film był ukończony dopiero 1,5 roku później. Widząc go po raz pierwszy, znowu zastanawiałeś się, czy ci się podoba. Nie ma znaczenia, czy film działa, czy nie. Liczy się moment, gdy patrzysz na niego i mówisz: hej, myślę, że spisali mi się dobrze. To jest rubikon numer 2, dodał aktor. Potem wkraczają krytycy. To jest rubikon numer 3, który zawsze jest spolaryzowany. Nienawidzimy tego filmu, lubimy ten film. To jest najgorsza część. Po krytykach przychodzi box office, a potem mija mnóstwo czasu, kiedy nic z tych rzeczy nie ma już znaczenia. Czas ostatecznie przebija wszystko, co krytycy mieli do powiedzenia na temat filmu. Film po prostu istnieje takim, jaki jest, niezależnie od statusu wygrywanego czy przegrywanego, albo kciuków w górę lub w dół. Czasem jest tak, że to, co nie działało przed laty, teraz działa świetnie lub wręcz przeciwnie. To, co kiedyś było wielkie, dziś wydaje się eksponatem muzealnym, który do nikogo już nie przemawia, spuentował aktor. W Here poza czasem Hanks ponownie spotyka się z Robertem Zemeckisem, twórcą, z którym zrealizował przed laty kultowego Foresta Gumpa. W filmie losy kilku pokoleń krzyżują się w jednym miejscu na ziemi domu, który jest świadkiem wszystkiego, co w ich życiu najpiękniejsze i najbardziej dramatycznym, najzabawniejsze i najbardziej poruszające. Obok Hanksa występują tam Robin Wright oraz Paul Bettany. No więc rzeczywiście wyrwali z kontekstu.
wyrwali z kontekstu. No bo rzeczywiście Tom Hanks ma rację, bo to rzeczywiście czas wszystko puentuje. Czy można powiedzieć jak najbardziej, jak najbardziej może być, że film. Ja na przykład niedawno z Mają oglądaliśmy Koszmar z ulicy Wiązów, oryginalny, i tego się nie da oglądać. I w tym momencie ten Freddy już nie jest świetny. Są oczywiście filmy, które oglądamy dzisiaj i efekty wizualne są beznadziejne. Są filmy, które oglądamy i fabuła jest drętwa i tak się już produkcji nie robi i no rzeczywiście w tym momencie już nie jest tak super świetnie. No ale czy ja wiem, no czy rzeczywiście tak to jest? Ja tego filmu, nawet ten film Szaleństwa młodości, tak, z Tomem Hanksem, zobaczmy. No to pamiętam, to akurat film pamiętam, który wyreżyserował, to jest o zespole. Zwycięzca konkursu młodych talentów próbują się odnaleźć w trakcie trasy koncertowej. No to akurat rzeczywiście film poniósł sromotną klęskę w kasach kinowych. Tu głównie o to chodziło. Ocena 6/9. Okej, 65% dla mnie, więc musiałbym odświeżyć, bo ten film już dawno, dawno temu widziałem, więc musiałbym sobie zobaczyć, czy rzeczywiście to jest zacne kino, ale nie chcę powiedzieć, że jest populistą, no bo rzeczywiście dzień dobry, cześć Patty, cześć Agi, cześć Jadwiga, witam Was bardzo serdecznie na Instagramie. Właśnie mówimy o Tomie Hanksie, który zwyzywał recenzentów od bycia wiecie o co chodzi, no dokładnie. No i rzeczywiście trzeba przyznać, panie i panowie, że wyciągnęli to z kontekstu, no bo wiadomo, że promocja nowego filmu to musi być rzeczywiście. No tutaj Tom Hanks ujawnił, że to są rzeczy ważne i ważniejsze. Oczywiście, że tak. No na dzień dobry nie czarujmy się. Producent niespecjalnie się interesuje recenzjami, tylko interesuje ich to, czy rzeczywiście w weekend otwarcie było $20 milionów, czy były 22 000 dolarów. No i rzeczywiście nie wyglądało to dobrze. Na przykład okazało się, że Ant-Man i Osa w końcu wyszli, trzecia część wyszła na plus. Zarobili tam chyba na czysto już po wszystkiemu $80 000. Więc rzeczywiście jakoś tak to jest. Ale no nie wydaje mi się, że akurat takie stwierdzenie było potrzebne. Co wy uważacie? No jak dla mnie to jest po prostu tylko i wyłącznie po to, żeby, o proszę bardzo, pokażemy się, zrobimy z tego jak najbardziej coś niesamowitego, bo jest promocja, bo jest nowy film. No ja czekam, no zobaczymy, bo Hir poza czasem, czyli po raz kolejny, no bo oczywiście oprócz Foresta Gumpa przecież było jeszcze Castaway, był Ekspres Polarny, mówię oczywiście o współpracy panów Hanksa, a także Zemeckisa, więc rzeczywiście zawsze im to jakoś dobrze wychodziło. 1 listopada premiera światowa, 27 grudnia w Polsce. No więc panie i panowie, pewnie będę miał, mam nadzieję dla was wcześniej recenzję niż w Polsce się film pojawi. Ale to akurat jest rzeczywiście często. Widzicie Tom Hanks, Robin Wright, Paul Bettany, Kelly Riley i kilka jeszcze rzeczywiście innych mniej lub bardziej znanych postaci. Ale zaraz zobaczę, co tutaj piszecie. Ok, przejaw wielkiego ego u Ridleya się kłania. Aha, to jeszcze o Ridleyu, dobrze. A co do zasady ma rację, jednak dobrał nieodpowiednie słowo z całej wypowiedzi, wytnie się to jedno zdanie, co po niektórzy krytycy lub tylko co uważa i będą jechać po nim w ramach zemsty. No tak, jak najbardziej, bo rzeczywiście to są, wiesz, to są skróty i to wszystko bardzo często nieraz, no pięknie zapowiedziałem, ale co jakiś czas oglądam sobie różnego rodzaju kanały sportowe, tutaj zresztą z Landslem dopiero co gadaliśmy o meczu Legia-Lech, no i ktoś coś powie i prowadzący, to będzie dobre, z tego zrobimy shorta, no bo ktoś powiedział kontrowersyjne zdanie, kontrowersyjną wypowiedź i to się sprzedaje. I jak najbardziej to powiedzmy rozumiem, że oni to chcą wrzucić, no ale jak dla mnie w całym potoku tego, co on tam chciał właśnie powiedzieć o tych Rubikonach, o tym, że przekraczanie kolejnych rzeczy i odpowiedzialność za film, odpowiedzialność za słowo, no to jak najbardziej. To jest tylko i wyłącznie klikalność i to wszystko, nic więcej. Także Tom Hanks dla mnie cały czas jesteś ziomal i to, czy nawet nazwałeś tych bakłażanów bakłażanami, no że wiesz, no, pewne rzeczy się powiedziało i to wszystko, panie i panowie. Tak to rzeczywiście wygląda. Oczywiście, że tak to rzeczywiście wygląda. A ja widzę, że coraz więcej nas dzisiaj jest. Dziękuję bardzo, panie i panowie. Dziękuję wam za wszystkie na YouTubie łapy w górę, bo to jest rzeczywiście ważna sprawa. Ile ich tutaj? 9, dopiero 9. No dawajcie 9 tylko łap, dawajcie w górę, niech się niesie. Bo zaraz pogadamy o Kevinie samym w domu. A przynajmniej o aktorze z tego filmu. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj mija, dokładnie dzisiaj, czyli 10 listopada, mija 34 lata od premiery pierwszego Kevina Sam w domu. Tak, jak najbardziej. Więc poważna sprawa. Czas przejść pewnie, że tak, do Amazona. Amazon kręci, Amazon bardzo kręci cały czas. I zaczniemy, panie i panowie, od Fallouta, od drugiego sezonu Fallouta. Macaulay Culkin w drugim sezonie serialu Fallout. Kogo zagra? Podaje nam portal Deadline, a także Variety portale.
Wygląda na to, że Amazon intensywnie pracuje nad drugim sezonem Fallouta. Teraz tegoroczny hit platformy streamingowej Prime Video dodaje do swojej obsady rozpoznawalnego aktora. W serialu zagra dawna dziecięca gwiazda Macaulay Culkin, czyli Kevin sam w domu. No, na nie trzeba mówić. Aktor jest pierwszym dodatkiem do obsady, w której są Walton Goggins, Ella Purnell, Kyle MacLachlan, czyli Mendes-Jones, a także Aaron Moten. Culkin wcieli się w jednego z bohaterów, którzy będą regularnie obecni na ekranie. Według serwisu Deadline jego postać jest opisywana jako szalony geniusz. Dla filmowego Kevina rola w serialu nie będzie niczym nowym. W ostatnich latach mogliśmy oglądać go w takich produkcjach jak Dollface, Prawy Gemonstack, American Horror Story, podwójny seans. A o czym jest Fallout? Proszę bardzo, to jedna z najdroższych produkcji Amazona. Budżet wynosi zawrotną kwotę $153 milionów. Serial okazał się drugim najchętniej oglądanym tytułem z platformy. Przez pierwsze 16 dni od premiery przynajmniej część sezonu obejrzało ponad 65 milionów osób. Lepszym wynikiem może pochwalić się jedynie Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy. Na koncie serialu jest również 17 nominacji do nagrody Emmy. Sekundkę zapauzuję tutaj ludków. Akcja Fallout rozgrywa się w zniszczonym przez nuklearną wojnę Los Angeles. Po zagładzie ludzie muszą żyć w podziemnych bunkrach, żeby chronić się przed promieniowaniem, mutantami i bandytami. No, czyli jak u mnie na dzielnicy. Produkcja osadzona jest w świecie znanym z cyklu gier pod tym samym tytułem. No i elegancko, no i w porządku. Niech to rzeczywiście rośnie. Dajcie w ogóle znać, czy oglądaliście Fallouta, czy w ogóle graliście Fallouta, bo to jest na podstawie gry, to by się przydała Madame Perfumella, co ona w te gry to ciągle tłucze, tam widzę ją na Instagramie, to śmiga cały czas, no ale to akurat co kto lubi, na co kto ma, panie i panowie, czas. Już patrzę, już patrzę, czekam, Fallouta biorę w ciemno, pewnie, że tak. A wczoraj miał koszmar z ulicy Wiązów 40 lat, zgadza się, no widzisz, dopiero teraz tak kilka słów. Ciekawe jak Cross wyjdzie, premiera chyba w tym tygodniu. Pamiętam, gdy pierwszy raz wyświetlili Kevina na Polsacie, nagraliśmy z bratem na kasetę VHS. Ja powiem Ci, Kasiu, jestem tak stary, że ja na Kevinie samym w Nowym Jorku byłem w kinie. To był Sylwester czekaj, ja wtedy miałem 11 lat, to pewnie było gdzieś 9,2, 9,3 albo gdzieś 9,4, mi się wydaje. Pamiętam, poszedłem z kuzynem. Poszliśmy, chyba z moim bratem, poszliśmy na Kevina do kina Marzenie. Pozdrawiam całe kino Marzenie w Tarnowie, piękna sprawa. Grało się Fallouta, oczywiście, że się grało, jeżeli kogoś była możliwość, ale skoro lubicie gry, panie i panowie, to zostajemy przy grach, pewnie, że tak. Bo jak lubicie gadać o grach, to mówimy, bo jest kolejna przenoszona na duży ekran, mały ekran, zobaczymy. Oficjalnie powstaje serial Mass Effect. Kto napisze scenariusz? Podaje nam Variety. W 2021 roku do mediów trafiła informacja, że Amazon planuje przenieść na ekran serię gier Mass Effect. Jednak od tego czasu nie było wiadomo, co dzieje się z projektem. Po 3 latach dostaliśmy oficjalnie potwierdzenie, serial dostał zielone światło na realizację. Ma już nawet swojego scenarzystę. Rewelacja. Niech tak będzie. Do pracy nad scenariuszem został zatrudniony Daniel Casey. Autor ma na koncie filmy Szybcy i Wściekli 9 i Kin Zabójcza broń. Pracował też nad horrorem Cloverfield Lane 10, nadchodzący projekt Chada Stahelskiego Kill or Be Killed i thrillerem Rebecki Thomas War Driver. No rzeczywiście dosyć zapracowany facet. Wśród producentów wykonawczych projektu są Karim Zerik i Ari Arad, znany z ekranizacji komiksów Marvela. Fabuła serialu nie jest jeszcze znana. Akcja oryginalnej trylogii rozpoczyna się w XXI wieku. Dzięki odkryciu na Marsie szczątków potężnej starożytnej cywilizacji ludzkość dokonała olbrzymiego postępu technologicznego i poznała inne kosmiczne rasy. Zasłużony w bojach komandor Shepard otrzymuje propozycję wstąpienia do elitarnego oddziału widm, galaktycznych obrońców, ładu i porządku. Już w trakcie pierwszej misji bohater odkrywa, że Ziemia znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie. Hollywood od ponad dekady próbuje przenieść na ekran Mass Effect. W 2010 roku Legendary Pictures i Warner Bros. Ogłosiło, że pracują nad filmem kinowym o przygodach komandora Sheparda. Do napisania scenariusza zatrudniony Mark Protosewicz, Oldboy Zemsta jest cierpliwa. Ostatecznie projekt nie doszedł do skutku. No, chyba o grze nie trzeba mówić rzeczywiście, bo to akurat nie ma potrzeby, bo jest bardzo, bardzo znana. No jestem ciekaw, czy będzie dobrze. Ostatnimi czasy gry w miarę fajnie są adaptowane. To nawet wygląda dosyć ciekawie, więc mam nadzieję, że to będzie i podobnie i tym razem.
Pożyjem zobaczyć. W filmie Outlast nie słyszałem, albo mówiłem o tym jakiś czas temu, ale to nie zapadło mi w pamięć w ogóle. Tu spodziewam się mocno ideowej produkcji, nie spodziewam się jakoś sukcesu. No ale wiesz to, motyw jest taki, że to jest Amazon, więc nie ma tego całego ciśnienia na zasadzie: "O dawaj, musi film zarobić tam w ciągu pierwszego tygodnia". No nie, oni to wrzucają na platformy, to tam już jest, tak. No wiadomo, że najlepiej byłoby, jakby to szybko się oglądało, jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało. No to jest tak jak z YouTube'em. Wrzucisz materiał na YouTube'a i się może okazać, że on dopiero za 3 lata się fajnie obejrzy. No ale to oni by pewnie woleli, żeby to było rzeczywiście super, świetnie, dobrze i od razu. Ale pożyjem, uwiliem, panie i panowie. Ale trzeba pogadać pewnie, że tak, o Gwiezdnych Wojnach, bo dwa tematy gwiezdnowojenne. Andor, data drugiego sezonu ujawniona, serial Disney Plus zmienia tytuł. Podaje nam Variety, a także portal X, dawniej Twitter. Fani Gwiezdnych Wojen, radujcie się, Disney właśnie ogłosił, kiedy serial Andor powróci na platformę Disney+. Do premiery zostało już tylko kilka miesięcy. Przypomnijmy, akcja serialu toczy się przed wydarzeniami przedstawionymi w widowisku Water 1 w początkach buntu przeciwko Imperium. Głównym bohaterem grany jest przez Diego Lunę Cassian Andor. W toku akcji zobaczymy, jak powoli przekonuje się do idei rebelii. Pierwszy sezon miał premierę 2 lata temu, nowe odcinki fani muszą poczekać jeszcze pół roku. Premiera drugiego sezonu zapowiedziana jest na 22 kwietnia, a tytuł Andor: A Star Wars Story. No to już było słyszane, tak? Kiedyś słyszeliśmy już takie rzeczy. Znamy też nowe szczegóły serialu. Akcja drugiego sezonu Andora rozgrywać się będzie na przestrzeni 4 lat. Twórcy przygotowali 12 odcinków, które zostały podzielone na 4 3-odcinkowe części. Akcja każdej części zamknięta będzie w obrębie kilku dni. Każda część to inny rok. W obsadzie drugiej części sezonu z obok Luny są też Stellan Skarsgård, Genevieve O'Reilly, Kyle Soller, Arian Dennis Go, Faye Marsai i Verada Setu. Więc zobaczymy, tak to jest. Gwiezdne Wojny, ja ignorant się nie raduję, no ale zobaczysz zaraz, co będzie, ponieważ no okej, w porządku, drugi sezon czekamy, będę chciał zobaczyć, ale rzecz, która mnie naprawdę wkurzyła i to nie jestem jedyny, bo rzeczywiście pisaliśmy z Ormando na temat tego przy okazji, chyba gdzieś tam właśnie na Twitterze, na Xie, to panie i panowie, powstaje nowa trylogia. Powstaje nowa trylogia Gwiezdnych Wojen. Tutaj akurat jest to artykuł również Variety i samo to w sobie jest dobrą informacją. Cześć Olczern, witam cię bardzo serdecznie na Instagramie, bo poruszająca dla fanów Gwiezdnych Wojen informacją podzielił się właśnie serwis Variety. Zdaniem dziennikarzy zupełnie współcześnie w naszej galaktyce ruszyły prace nad nową trylogią Star Wars. Nad przedsięwzięciem czuwał będzie Simon Kinberg, twórca związany już wcześniej z serią. Scenarzysta opowiadał za serial Star Wars Rebelianci. I właśnie to jest ten problem, panie i panowie. Simon Kinberg. Bo możecie pomyśleć, ale przecież Star Wars Rebelianci byli dobrzy. Jak najbardziej. Zgadzam się, tylko że to nie jest jedyna produkcja w jego dorobku, panie i panowie. Zobacz pełną filmografię? Pewnie, że tak. Dawać mi pełną filmografię tego dżentelmena. Proszę bardzo, jako scenarzysta wszystkie. Niech będzie, słuchajcie, cofniemy się troszeczkę, bardzo pewnie, że tak. Przede wszystkim dał nam XXX2, czyli następny poziom. Jeżeli nie widzieliście, to sobie darujcie. Potem był Pan i Pani Smith, okej, w porządku. X-Men trzecia część, czy Ostatni Bastion, czyli o tym po prostu nie mówimy, to jest bzdura totalna. Jumper, skoro Gwiezdne Wojny, no to niech będzie Hayden Christensen. Sherlock Holmes, było w porządku, a więc Wojna nie widziałem. Star Wars Rebelianci było dobrze. X-Men Przeszłość w Raнаdedzie było w porządku. Potem była Fantastyczna Czwórka. Tak, to on wymyślił, że będzie super świetny pomysł, ażeby wrzucić Michaela B. Jordana między innymi do tegoż filmu. To on to wszystko poukładał i on to wymyślił. Bzdura totalna. X-Men Apocalypse było już troszeczkę lepiej. X-Men Mroczna Phoenix, Dark Phoenix. No i jest źle, co? Potem było 355, tego nie widziałem, ale sprawdzałem, że to jest agentki z różnych środowisk szpiegowskich łączą siły, aby odzyskać tajną broń. Czyli taka troszeczkę Expendables, można powiedzieć, wersja kobieca. Ja widzę, fajna obsada, bo jest i Jessica Chastain, i Penelope Cruz, i Diane Krieger, Lupita Nyong'o, więc no całkiem sensownie aktorsko. No ale jak widać, film krytycy dają 3, wydajecie 5, więc no nie jest super świetnie. I to mnie najbardziej martwi, że taki koleś ma tworzyć nowe Gwiezdne Wojny. Panie i panowie. Najwyraźniej zdaniem Lucasfilm nadszedł już czas, by ponownie wprowadzić gwiezdnowojenną sagę do kina. Dziennikarze w Variety donoszą, że Simon Kinberg, reżyser, scenarzysta oraz producent pracujący już wcześniej przy uniwersum Gwiezdnych Wojen,
ma stać na czele nowej kinowej trylogii. Twórca zdobył popularność w kinie wysokobudżetowym głównie za sprawą działalności przy X-Menach. Kinber był współscenarzystą 4 części cyklu Mutantów, a ostatnim z nich X-Men Mroczna Phoenix także reżyserował. To jest po prostu paranoja. W ostatnich latach pracował także jako producent przy dużych projektach opartych o komiksy Marvela, m.in. całej serii Deadpool oraz filmie Logan czy Nowi Mutanci. Na ten moment zupełnie nie wiadomo nic o fabule, aktorach, tematach itd., itd. Poza pracą na planie Star Wars Rebelianci, Kinberg był blisko Gwiezdnych Wojen, także przy okazji filmu Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy z 15 roku, filmie kontynuującą sagę itd., itd. Za produkcję oczywiście odpowiedzialna jest Kathleen Kennedy, która już wiele razy powiedziała: "Nie, no my już kończymy ze Skywalkerami, już nie będzie kolejnych filmy", więc teoretycznie jest to film, który no już nie powinien być o Skywalkerach, powinien być o czymś nowym. A czy tak będzie? Mm, Cytując, klasyka po raz wtóry, właśnie Piotra Botorczyka, śmiem, polimeryzować, że akurat tak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że to będzie raczej bardzo słabe. Aczkolwiek czy czekam? Pewnie, że czekam. Chcę zobaczyć, co w tych Gwiezdnych Wojnach się zobaczy. Który serial z uniwersum Star Wars jest najlepszy? A to już musiałbyś, tak naprawdę to już zależy tylko i wyłącznie od ciebie, co lubisz, Piotrku, co nie? To już musiałbyś sobie zastanowić, czy lubisz akcję, czy rzeczywiście wolisz, Andora, czy inne sprawy. No to już tego jest bardzo dużo ostatnimi czasy i to musiałbyś sobie sam wymyślić. Panie i panowie, teraz pora na shorty, ale nie będą to filmiki, tylko oczywiście krótkie wiadomości, które wam tutaj gdzieś sprzedaję. I mam rzeczywiście ich całkiem sporo, no bo od z zeszłego tygodnia uzbierało się tego, więc tutaj muszę sobie włączyć kartę na Facebooku, panie i panowie, i czas start. Okej, co lecimy z czym? Proszę bardzo. Jessica Chastain, Brendan Fraser, Bryan Cranston i Al Pacino zagrają w thrillerze pod tytułem Assassination w reżyserii Barry'ego Levinsona. Jest to historia dziennikarza, który podejrzewa, że Harvey Lee Oswald nie działał sam i postanawia znaleźć prawdziwego zabójcę JFK. No, wygląda obsadać dosyć ciekawie. Brad Pitt i Józef Kosiński wciąż kręcą film F1. Produkcja filmu rozpoczęła się w lipcu 2023 roku. Budżet filmu już wynosi ponad $300 milionów. Na pewno Lincoln się ucieszy, bo on F1 kocha, panie i panowie. Finałowy sezon serialu A Gdyby będzie miał premierę na Disneyu 22 grudnia, więc już, panie i panowie, niedługo, już za miesiąc z małym okładem. Kelly MacDonald, przepraszam, została obsadzona w roli Sheriff Carey w serialu Lanterns. Będzie ona obiektem westchnień Hala Jordana. Będzie się działo. Studio Lionsgate pracuje nad filmem aktorskim Outlast. Proszę bardzo, dopiero co było pytanie na ten temat tego filmu, więc rzeczywiście, jak będę wiedział więcej, będzie to oczywiście na Facebooku opublikowane. Pierwsze zdjęcia Eyes of Wakanda, serialu, który ukaże się 6 sierpnia 2025 roku na Disney+. Panie i panowie, to są pierwsze grafiki, które możecie sobie zobaczyć. Wyglądają jak zwykłe grafiki. Nie będziemy nic wymyślać. Tutaj, Lancel, uprzedziłeś mi wcześniej, ale ja tylko przypomnę, że Deadpool i Wolverine będzie dostępny na Disney Plus od 12 listopada, panie i panowie. Tak bardzo ważna data, zapiszę sobie w kalendarzach. Dla mnie podwójnie ważna. Bracia Wayans spotkają się ponownie po 18 latach, aby stworzyć straszny film 6. Okazało się, że bracia jak najbardziej powracają i zobaczymy. Brenda teoretycznie też ma powrócić, ale czy tak się stanie? Pożyję, uwidzę, panie i panowie, zobaczymy, co się będzie działo. Johnny Depp wystąpi u boku Penelope Cruz w filmie Day Drinker wytwórni Lionsgate. Będzie to jego jak dotąd najbardziej głośna próba powrotu do Hollywood. Reżyserem filmu będzie Mark Webb. Oby mu się udało, bo rzeczywiście Johnny Depp to jest zawodnik. Pewnie, że tak. Patrzmy, co tutaj się dzieje dalej. Terrifier 3 zarobił ponad 50. To jest oczywiście sprzed kilku dni. W tym momencie jest już ponad $60 milionów na całym świecie. Obecnie jest to najbardziej dochodowy film w historii, który nie ma oceny wiekowej. Bardzo pięknie. To oczywiście był 5 listopada, to o tym wiecie. Sophie Turner i Lucy Boynton są brane pod uwagę do roli Lara Croft w serialu aktorskim Tomb Raider. Za rozwój serialu odpowiada Phoebe Waller-Bridge. Tą dziewczynę na pewno pamiętacie. Tak, oczywiście z Mrocznej Phoenix, między innymi. To po prostu był słaby film. Oczywiście tu jest Quincy Jones. Jumanji 3, panie i panowie, trafi do kin 11 grudnia 2026 roku. To ten sam przedświąteczny czas, w którym Sony uruchomiło całą serię Jumanji. Oczekuje się, że reżyser Jake Kasdan oraz Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black i Karen Gillan powrócą do swoich ról.
Oby się udało, oby rzeczywiście wyszło. Trwają prace nad anglojęzyczną wersją Squid Games. Za rozwój serialu odpowiada David Fincher. Wiadomo, bo włoska firma Mamona, Casucci i Szmal musi się zgadzać. A to, co mówiłem? Pewnie, że tak. Ant-Man i Osa Quantumania ostatecznie przyniósł zysk rzędu $88,000, panie i panowie. No, rzeczywiście. Potężne pieniądze, a tu jest rozmowa z Eweliną z zeszłego tygodnia, więc wszystko, jeżeli chodzi o szarty. Co myślicie? Jak to rzeczywiście wam się podoba? Jak to wam brzmi, panie i panowie? Czy to rzeczywiście jest dobre, interesujące? Już patrzę, to piszecie. Jeśli znów to będzie produkt J.J. Abramsa polecany przez panią Kennedy, to już wiem, że nie warto tracić czasu na to. Aha, Jurek pisze oczywiście o Gwiezdnych Wojnach. No różnie z tym może być. Mam nadzieję, że będzie jakoś, chciałem powiedzieć, jakoś dobrze, jakoś sensownie, no ale to zobaczymy, co się będzie działo. Ja obawiam się, że niestety nie będzie tak fajnie, jak powinno być, panie i panowie. No ale cóż my możemy na to poradzić specjalnie. Tutaj widzę, że światło mi się włącza i włącza, jakieś efekty stroboskopowe. Tom Hanks pewnie znowuż bluzga na światła i coś się dzieje i się wyłączają i wyłączają. No ale to już na to nic nie poradzimy, panie i panowie. W przyszłym tygodniu, jeżeli wszystko będzie dobrze, przedwczoraj skończyłem oglądać 4. sezon serialu Office.pl. Dziękuję Kanal Plus za udostępnienie mi tego serialu, więc powinna wjechać recenzja. Oraz zaczynamy, panie i panowie, Hostel. Są 3 części cyklu Hostel plus odcinek z ciekawostkami, więc pewnie tak to rzeczywiście będzie wyglądało. A jeżeli chodzi o recenzję, no to zobaczymy, co się będzie działo, bo tematów jest dosyć dużo. Niedługo ten właśnie Ridley Scott wrzucony będzie, czyli Gladiator 2. Mam nadzieję, że mi się uda go obejrzeć, aż nawet wiecie co? A pewnie, że tak, wejdę i zobaczę, co się dzieje w kinach. A właściwie w kinie u mnie, bo jest jedno kino, ale przynajmniej będę wiedział, co jest grane w tym momencie. Jest Red One, a czekajcie, w ogóle mogę wam pokazać przecież. Proszę bardzo, jest grany Red One, czyli ten nowy film z Rockiem. Jest Small Things Like This, czyli z Kiranem, nie z Kiranem, z Cillianem Murphy. Juror numer 2, czyli film o Clint'a Eastwooda, panie i panowie. Venom The Last Dance i tyle. A zobaczmy, czy jest już coś na piątek przekazane, co będzie od piątku grane. Tak, Gladiator 2 i to by było na tyle, bo oczywiście, że za wcześnie jeszcze, żeby cokolwiek będzie na przyszły tydzień, bo to wiadomo, no, jeszcze jest 5 milionów lat do tego czasu, więc nie może być rzeczywiście inaczej, panie i panowie. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo. Widzimy się za tydzień na żywo. Przypominam, nie dałeś, to daj suba. Pewnie, że tak. Niech będzie. Może wtedy YouTube nie zapomnicie poinformować o tym wszystkim. Chyba że oglądasz na Twitchu, tam się subów nie daje, tam się daje. Nie pamiętam. Jeszcze jest Facebook, LinkedIn, Instagram. Dajcie tam wszystko, co chcecie. A ja, panie i panowie, zmykam na picie herbatki, a my widzimy się za tydzień. Cześć.